Dobrze, moje drogie, sygnałów seksualnych ciąg dalszy. Przypominam, nagrania są po to, żeby uświadomić pewne procesy fizjologiczne, pewne wasze zachowania, które wykonujecie mimowolnie, bo są one po prostu wyrazem pewnych stanów psychofizjologicznych. Można nimi kierować, jeśli o nich wiecie. Po to są te nagrania. Nagrania są po to, żebyście zdobyły więcej świadomości siebie, bo od świadomości siebie zaczyna się świadomość otoczenia. A to wszystko jest kluczem do naszego bezpieczeństwa. To wszystko jest kluczem do naszego bezpieczeństwa. Po to, żebyście wiedziały, gdzie, jak się zachowywać, a jak się nie zachowywać. Bo oczywiście, że prawa nie ma nikt wam nic zrobić. Natomiast jest wiele miejsc, wiele osób, których wasze prawa, moje prawa, jakiekolwiek prawa poza ich własnymi prawami, które często się zmieniają w zależności od sytuacji, nie bardzo ich obchodzą. Więc tylko i wyłącznie z tego tytułu. Więc oczywiście należy edukować, należy mówić o prawach, o tym, co się powinno, nie powinno, natomiast należy przyjąć do świadomości, że rzeczywistość jest inna, nie każdego można wyedukować. Są też ludzie, którzy są edukowani, ale właśnie w ten sposób, bo pochodzą z innego środowiska, gdzie określone traktowanie, w tym wypadku na przykład was, kobiet, u nas będące niedopuszczalnym, tam jest normą, tak? Trzeba mieć tego świadomość. I oczywiście za napaść, w tym wypadku po to są te nagrania, napaść na tle seksualnym, ponosi sprawca. Ponosi sprawca. Nie będę opisywał, jaki mam stosunek do sprawców tego typu przestępstw, właśnie jak gwałty, zwłaszcza na osobach w młodym wieku. Na pewno byłoby tam dużo o zaostrzonych patykach, kolcach, zdzieraniu skóry i innych tego typu tematów. Na pewno byłoby tego dużo. Także powstrzymam się z precyzyjnymi opisami. Natomiast trzeba wiedzieć, że takie rzeczy są i jakkolwiek oni ponoszą winę za to, co zrobili, tak odpowiedzialność jest wasza, jest moja. Im nie zależy na waszym bezpieczeństwie, na moim bezpieczeństwie. Im zależy na tym, żeby dostać to, co uważają, że im się należy. Za moje bezpieczeństwo jestem odpowiedzialny ja. Ja muszę uważać, ja muszę obserwować otoczenie, ja dokonuję wyborów, gdzie idę, jak jestem ubrany. Jeśli myślicie, że kwestia ubioru, stosowności ubioru dotyczy tylko kobiet, to się mylicie. Też czasem muszę się zastanowić, czy aby na pewno tak mogę się ubrać, idąc w jakieś miejsce. I nie mówię tu o bankietach, balach, jakichś spotkaniach biznesowych. Zupełnie nie. Zupełnie nie. Jeśli myślicie, że tylko wy ze względu na ubiór możecie zostać pobite, zabite, wykorzystane seksualnie, to się mylicie. Ten problem dotyczy nas wszystkich. Ja tego wszyscy uważamy, dlatego do mężczyzn też, jeśli to są pierwsze nagrania, jakie, drogie panie, oglądacie, jeśli obejrzycie inne, do mężczyzn też kieruję takie treści. Dobrze, ale przechodzimy dalej. Ręce, tak? Mieliśmy ten wstęp trochę przydługi, ale w nim jest też dużo wiedzy. Jeśli od tego nagrania trafiliście, to też wam się to przyda. Ręce, dłonie, tak? Co robią dłonie? Dłonie są nośnikiem naszej mowy, niewerbalnym, bardzo dużym, tak? Bo gestykulujemy, bo coś robimy. Jak coś nas boli, to się za tą część ciała łapiemy, tak? Jak chcemy pokazać, że gdzieś idziemy, gdzie idziesz? Tam. Nawet jak mówię, że tam, albo mówię, że do kina, a jest ono niedaleko na tyle, że mogę wskazać kierunek, że ma to jakiś sens, to automatycznie pokażę. Do kina, tak? Jedziesz? Do sklepu. Do sklepu, tak? Teraz dłonie dotykają. Kiedy jesteśmy pobudzeni erotycznie,
dotykają, wasze dłonie dotykają waszych ciał w pewne miejsca w określony sposób. Tak? Przeczesywanie włosów. Jest to gest służący temu, żeby co? Zwentylować trochę, tak? Żeby ochłodzić głowę, bo jak już wiemy, krążenie z innych nagrań, czy z doświadczenia, krążenie jest pobudzone, temperatura rośnie, tak? Oczywiście nie zawsze jesteście pobudzone seksualnie, ale też to będziecie wykonywać. Przykład imprezy podawany w poprzednim nagraniu. I też ten gest będziecie wykonywać przez jednostki nastawione w pewien sposób do świata, jednostki zaburzone, albo po prostu ludzi mocno już o psychice mocno zmienionej przez używki, tak? I to niekoniecznie, że na stałe, tylko po prostu w takim stanie psychofizycznym chwilowo w połączeniu z innymi gestami może zostać odebrane właśnie w ten sposób. Więc to wentylowanie, dotykanie się. Może chcecie poprawić sobie tylko bluzkę na piersiach. Niestety dotykanie klatki piersiowej i szyi jest czymś, co się robi, co robicie w stanach pobudzenia seksualnego. Dotykanie ud, tak? Znowu coś chcecie poprawić, dotykacie uda. Po pierwsze, podświadomie kojarzy się to z czynnościami seksualnymi. Po drugie, mamy tendencję do podążania za wskazaniami, za wskazówkami. To jest znowu przystosowanie ewolucyjne, biologiczne. Każdy tak ma. Jak patrzycie na strzałkę, to podążacie wzrokiem. Jak ktoś pokaże palcem, to idziecie tam. Jest to też jeden z wybiegów przestępczych. Hej, zobacz tam. To nie jest tylko filmowa zagrywka, to faktycznie tak działa. I wtedy następuje atak zaskoczenia, więc jak wy się gdzieś tu poprawiacie, automatycznie kierujecie jego wzrok gdzie? Na wasz biust. Jak sobie poprawicie coś tu na dole, kierujecie jego wzrok gdzie? Na wasze uda i okolice intymne, tak? Więc o tym musicie pamiętać. O tym musicie pamiętać. To jest ważne kiedy? Jak rozmawiacie z kimś przeciętnym, to że tak powiem, o psychice przystosowanej do naszych obecnych, w naszym kręgu kulturowym norm społecznych, to oczywiście na cycki wam się pogapi, na uda wam się pogapi, może coś sobie wyobrazi, ale to będzie wszystko. Znaczy, jeśli mówimy o facetach, na pewno coś sobie wyobrazi. Wiem, bo sam jestem. Wiem, jak myślimy. I to jest normalne i tego się nie pozbędziemy. To jest poza jakąś naszą świadomą kontrolą, tak? Po prostu to się pojawi w głowie. Natomiast tu się to zakończy i reszta dyskusji i cała znajomość będzie przebiegała dokładnie w ten sam sposób, z obopólnym szacunkiem. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy trafiamy na osobę o niskim poziomie przystosowania do norm społecznych, niskim poziomie uspołecznienia, albo gdzie to uspołecznienie zostało wtórnie zaburzone przez jakieś wydarzenia w życiu, tak? Albo została po prostu w ten sposób wychowana w innym kręgu kulturowym. Albo w naszym kręgu kulturowym, ale w mikrospołeczności, w której skoro coś widzisz i ci się podoba, to powinieneś to wziąć, a jak ktoś ci staje na drodze, to dźgnij go nożem w gardło, jest pożądanym sposobem zachowania zapewniającym przetrwanie, bo jeśli nie będziesz robił w ten sposób, to z tobą tak zrobią, bo się okażesz słaby, tak? Bo cię wezmą za słabego i z tobą tak zrobią. Mamy tendencję do przerzucania swoich doświadczeń na wszystkie inne miejsca i myślimy, że tak jak my byśmy zrobili, tak jak u nas się robi, że tak się dzieje wszędzie i a jak się dzieje gdzieś inaczej, że to jest nie na miejscu. Nie, bardzo wiele naszych zachowań gdzieś indziej jest nie na miejscu, tak? O tym trzeba pamiętać. To, że owca nie ma zamiaru zjeść wilka, nie znaczy, że wilk jej nie zje, tylko dlatego, że ona by go nie zjadła, tak? Pomyślcie o tym. Dobrze, drogie panie, dłonie mamy za sobą,
Dłonie mamy za sobą, będziemy przechodzić dalej. Będziemy przechodzić dalej, czeka nas jeszcze talia, biodra, talia z biodrami, nogi z butami. Po co buty? Butów, no dowiecie się, trzeba to uwzględnić, bo nie chodzi o buty same w sobie, tylko pewien rodzaj butów, które pomagają symulować jeden z ważnych sygnałów seksualnych. Kobiety stosują ten rodzaj obuwia nagminnie, bo podświadomie wiedzą, co to robi, natomiast w wielu wypadkach nie zdają sobie z tego sprawy. Albo inaczej, wiedzą, jaki efekt wywołuje fizycznie, natomiast nie wiedzą, jaki efekt wywołuje psychicznie, tak? Także to są tematy kolejnych naszych spotkań. Moje drogie, bądźcie bezpieczne zawsze, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.